Odkształcone okna PVC. Dlaczego się odkształcają i skąd to się bierze? To, że się odkształca samo PVC, okno, nie jest niczym nowym, jest to naturalne dla samego systemu PVC. Podczas wytłaczania przy 230 stopniach jego molekuły są rozszerzone. Tuż za ustnikiem przy wytłaczaniu jest schładzane do temperatury 40 stopni, co powoduje, że jego molekuły są rozszerzone i w takiej pozycji pozostają. Podgrzane przez słońce PVC między 60 a 70 stopni powoduje nam, że te molekuły wracają do swojej naturalnej wielkości. Ten proces nazywa się fachowo krystalizacją powierzchni. Jak to mniej więcej wygląda, żeby to tak wytłumaczyć? Jeżeli z tej powierzchni wyciągnę 1 mm, siłą rzeczy zacznie nam się to wykrzywiać. I tak mniej więcej to działa, czyli to obkurczanie się tego materiału powoduje nam odkształcenia. Jak powinniśmy zapobiegać temu, żeby to nie występowało? Każdy producent okien, czy też systemodawca zaleca odpowiednią stal do środka, która musi być o odpowiedniej grubości, o odpowiedniej geometrii i odpowiednio przykręcona. Jeżeli któreś z tych rzeczy nie zostało zachowane, profil, który naturalnie się odkształci nam całe skrzydło. Powoduje to nieszczelności, najczęściej od strony zawiasowej, nam wieje i nie jesteśmy w stanie nawet po zamknięciu tego okna uszczelnić. Serwisanci, którzy przyjeżdżają do nas nam to regulować, mówią nam o ustawieniu okuć lato-zima. Żaden systemodawca okuciowy nie ma czegoś takiego w swojej jakby portfolio, że należy ustawiać okucia lato-zima. Jest to nieudolne wytłumaczenie swojego jakby niemożności naprawy tego okna, tak? I regulujemy. Co to dalej powoduje? Powoduje to, że nasze okucia przestają wytrzymywać i zrywają się, po pierwsze, zrywa się taśmę w narożnikach, rozwalamy puszkę klamkową, gdyż duża siła jest potrzebna nam do zamknięcia tego okna i jak Wam ktoś powie, że musicie dopchnąć okno drugą ręką, żeby zamknąć, tak? I jest to prawidłowe? Niestety nie jest to prawidłowe. Mimo tego, że zamykamy okno i dopychamy, to nie znaczy, że nam to skrzydło dochodzi do uszczelki. Problem jest tego typu, że oś okuciowa jest około 13 od brzegu. Zamknięcie tego okna na siłę powoduje nam skręcenie całego profila. I tak nie jesteśmy w stanie tego wyregulować i nasze nieszczelności nadal będą powstawać. I oprócz tego będziemy niszczyli sobie sami okucie, okno, co prowadzi do droższych napraw, bo będziemy musieli wymieniać niektóre elementy okucia. Niektóre są widoczne gołym okiem, inne nie. Pierwsze, które są widoczne gołym okiem, to są nieszczelności zarówno po stronie zawiasów, jak i od strony klamki i niemożność zamknięcia okna, bądź użycie dużej siły, żeby zamknąć okno. Ale w zimę, kiedy dochodzi nam kurcz liniowy od zimna, te nasze odkształcenia, które później tutaj zobaczymy, powodują całkowity brak szczelności okna. I nie ma możliwości już jego wyregulowania. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest w stanie wyregulować 6 czy 7 mm odkształcenia, kłamie. Jeżeli słyszysz lub czujesz, że wieje Ci przez okno, jak najłatwiej sprawdzić, że masz odkształcone okno i nie wystarczy zwykła regulacja. Pierwszym takim sposobem i najbardziej prostym jest otworzenie klamki w pozycję, otworzenie skrzydła w pozycję otwarcia i czujemy, jak nam odskakuje skrzydło. Zamykamy i widać, jak odskakuje to skrzydło. To jest jedna możliwość sprawdzenia. Druga, kiedy nie jesteśmy w stanie domknąć okna. Klamka nam zostaje w tej pozycji, czyli już nie mamy możliwości dociągnięcia. Następną metodą sprawdzenia okna jest to użycie poziomicy i linijki. Przykładamy poziomicę do naszego okna i w części środkowej przykładamy linijkę i widzimy, jak jest odkształcenie. W tym momencie jest to odkształcenie 3 mm. Do sprawdzenia odkształcenia domowym sposobem będzie nam potrzebna nitka, taśma klejąca i linijka bądź też ekierka pożyczona od naszego dziecka. Nitkę rozpościeramy na całej wysokości naszego skrzydła, przyklejamy do górnej części, dolnej części i przy pomocy linijki, ekierki jesteśmy w stanie sprawdzić nasze odkształcenie.
Odkształcenie, które tu widzimy, jest mierzone w okresie jesiennym. Mamy na zewnątrz 10 stopni i odkształcenie, które tutaj widzimy, jest około 3 do 3,5 mm. Ono nam się w okresie zimowym zwiększy, kiedy temperatury zejdą do zera, bądź też poniżej zera. Wtedy będzie kurcz liniowy od zimna, który skurczy nam dodatkowo naszą powierzchnię i to odkształcenie będzie miało rzędu około 6 mm, czyli kompletnie nie do wyregulowania. Naprawę przeprowadzimy za pomocą listwy elektrycznej, która zrobi nam przeciwieństwo to, co zrobiło słońce od strony zewnętrznej, podniosło temperaturę i wywołało tę krystalizację powierzchni na stronie zewnętrznej profila. My to samo wykonamy od strony wewnętrznej za pomocą naszej listwy, która podniesie temperaturę profila i wywoła krystalizację na profilu od strony wewnętrznej. Nasza metoda jest bezinwazyjna, nie potrzebujemy rozbierać okna, wyciągać szyb, czy też również ściągać. Nie ma powodów zmartwień, czy zniszczymy komuś podłogę. Dajemy skrzydło tylko w pozycji uchylnej i tak będziemy pracować. Również nie bójmy się tego, że wychodzimy sobie pomieszczenie, bo raptem będzie to 15 minut. Teraz pokażemy, jak montujemy urządzenie, jak ono funkcjonuje na oknie. Za pomocą specjalistycznych ścisków zamontujemy je na naszym oknie. I ostatnią rzeczą, którą robimy, podłączamy do gniazdka. To jest cała praca, którą wykonujemy u klienta. Teraz tylko czekamy. To, co wykonujemy u klienta za pomocą naszej listwy elektrycznej, to nie jest żadna magia. To jest fizyka. Fizyki wiemy, że się nie da oszukać. Na nasze usługi, na naszą listwę dajemy 100% gwarancji, że wyprostujemy i 100% gwarancji, że problem nie powróci.